Obserwatorzy opisujący zachowania papug w środowisku naturalnym podzielili relacje między poszczególnymi papugami w stadzie na przyjacielskie i partnerskie. Te drugie dotyczą papug, które połączyły się w pary i tworzą związek, którego celem jest prokreacja. Stosunki przyjacielskie nawiązywane są między osobnikami, które nie są z sobą aż tak blisko, tym niemniej żywią wobec siebie przyjazne uczucia i często dochodzi między nimi do różnego rodzaju interakcji dotykowych. Ale tutaj strefa wzajemnego dotykania się ograniczona jest wyłącznie do głowy i szyi. Inne części papuziego ciała zarezerwowane są wyłącznie dla partnerów. Papugi, dbając o dobrą jakość swojego upierzenia, muszą każdego dnia pielęgnować swoje pióra. Do większości ciała mają dostęp dziobami. Natomiast na głowie wymagana jest pomoc. Tą pomoc zapewniają im partnerzy lub inne papugi zaprzyjaźnione. Jak więc powinniśmy dotykać naszą papugę, aby pozostać tylko jej przyjacielem? Musimy pomagać naszym papugom w oczyszczaniu ich głowy czy szyi, gdzie papuzie dzioby niestety nie mają dostępu. Dlatego usuwamy cząstki keratyny, które otaczają noworosnące pióra, usuwamy brud, pomagamy papudze w czynnościach pielęgnacyjnych. Jednak nie posuwajmy się dalej. Inne części ciała papuga doskonale potrafi pielęgnować sobie sama. Nie musimy im w tym pomagać. I nie uzurpujmy sobie prawa do dokonywania czynności pielęgnacyjnych, które normalnie zarezerwowane są wyłącznie dla papuzich partnerów. Kiedy pomagamy papugom w czynnościach pielęgnacyjnych, one odwzajemniają nam się i pomagają pielęgnować nasze upierzenie. Papugi uwielbiają być głaskane. Młode akceptują bardzo szybko opiekuna i dopominają się o coraz to nowe pieszczoty. Ale to my, opiekunowie, musimy świadomie postępować. Dlatego, dotykając naszych papug, ograniczmy się do dzioba, głowy, szyi. Możemy je głaskać pod dziobem, drapać. One to uwielbiają. Psy i koty głaszczymy od stóp do głów. Papugi też bardzo lubią być tak głaskane. Ale nie róbmy tego tak jak w przypadku innych zwierząt domowych. Ograniczmy nasze głaskanie do głowy i szyi. Ale musimy rozróżnić pieszczoty od dotyku, normalnego dotyku, który jest konieczny w naszym codziennym obcowaniu z papugą. Granica między zwykłym dotykiem a pieszczotą jest często nieuchwytna, ale to my, opiekunowie, musimy zawsze mieć świadomość, że nie wolno nam jej przekroczyć. Owszem, musimy dotykać naszą papugę podczas codziennych czynności, choćby pielęgnacyjnych, nie tylko w okolicach głowy i szyi. Musimy również przy zakładaniu szelek dotykać ich skrzydeł, musimy podczas obcinania pazurów czy jakichś innych czynności pielęgnacyjnych dotykać innych części ciał naszych pupili. Ale pamiętajmy, że to muszą być zwykłe dotyki, które papuga odbiera jako taki właśnie zwykły dotyk, a nie pieszczotę. Podczas codziennych zabaw z naszą papugą dotykamy jej i staramy się robić to w sposób, który papuga akceptuje i który, to będziemy wkrótce widzieli, sprawia jej przyjemność. Drapiemy ją po głowie. To jedna jest zazdrosna o drugą, dlatego starajmy się w miarę równo rozdzielać nasze dotyki. Drapiemy ją po głowie, papugi to uwielbiają, po szyi, możemy pogłaskać dzióbki, ale ograniczmy się do głów i szyi. Inne części ciała powodują, że papuga zaczyna nasz dotyk odbierać w zupełnie inny sposób i przekraczamy granice, których nie powinniśmy przekroczyć. Pewna znana ptasia behawiorystka stwierdziła, że przekroczenie pewnej bariery pieszczot w pierwszym okresie, kiedy młody ptak przebywa w naszym domu, to zasianie ziarna, z którego wyrośnie chwast. Nie przekraczajmy więc granicy. Pozostajmy dla naszych papug przyjacielem, a nie partnerem. A jakie są konsekwencje przekroczenia tych granic? O tym opowiem już w następnym filmie.